Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Produkty firmy Nikko już gościły na kanale nieraz. Jest to uznany chiński producent. Jeżeli chodzi o kieszenie czy obudowy do dysków w formacie M2 z protokołem NVMe, to tutaj będziecie mieli gdzieś listę do testowanych przeze mnie modeli, które również polecam. Był model aluminiowy, całkiem dobrze sprawdził się w testach, tutaj będziecie mieli do niego linka. Dzisiaj natomiast model bardziej budżetowy, ale i bardziej kolorowy, również ze stajni Orico. Konkretnie jest to model MM2C3G2. Mamy go do wyboru w dwóch różnych kolorach. Jest zielony, jest szary. Ja prawdopodobnie zamówiłem zielony, jeżeli dobrze pamiętam. Trochę tych rzeczy zamawiam, więc pozwólcie, że zaraz sprawdzimy. Nie przedłużając, przejdźmy już do materiału. Kieszeń jest dosyć ciekawa, ponieważ jest oczywiście tool free, czyli nie potrzebujemy do montażu NVMe i do wymiany ewentualnej żadnych narzędzi. Wspiera oczywiście standardowo UASP. Mamy Type-C, ale w środku może być również kabel czy przejściówka na tryb A, na typ A wtyczki oczywiście. Szybkość 10 gigabitów na sekundę. Tak jak mówiłem, dla większości użytkowników jest to optymalny wybór, ponieważ większość portów USB niestety nie wspiera powyżej 10 gigabitów. Dopiero najnowsze modele, chyba że macie Maca oczywiście, nawet wiele starszych płyt nie wspiera 10 gigabitów, więc mamy co najwyżej 5 gigabitów, co oznacza około 500 megabajtów w praktyce transferu, natomiast zawsze lepiej mieć tą rezerwę na przyszłe upgrade'y sprzętu. Dla mnie 10 gigabitów to optymalny wybór. Przechodząc dalej do obudowy, mamy parametry techniczne, a więc jest to kieszeń wspierająca protokół NVMe. Są też modele wspierające SATA oczywiście, bądź też hybrydowe. Oznaczenie to MM2C3G2. Wymiary urządzenia, samej kieszeni. Materiał to plastik ABS i tutaj mamy dwa kolory do wyboru. Space Gray, czyli kosmiczną szarość i ciemną zieleń. Ja prawdopodobnie, tak jak powiedziałem, wziąłem zielony, ale zaraz okaże się, którą opcję wybrałem. Tutaj mamy formaty, właśnie mówiłem o SATA i NVMe. Jeżeli chodzi o kabel, to Type-C, prędkość maksymalna 10 gigabitów na sekundę i tutaj mamy informację o wsparciu dla wszystkich w zasadzie formatów długości NVMe. Mamy i 2230, 2242, 2260, 2280. Najpopularniejszy jest ten, ewentualnie te krótsze, tutaj 2242 względnie 2230, na przykład w konsolach przenośnych. Wsparcie jest dla systemu Windows, macOS, Linux i Android, czyli również telefony z Androidem podepniemy. Produkcja oczywiście w Shenzhen w Chinach. Oznaczenie MM2C3G2 GR, czyli chyba oznaczenie koloru green. Tyle jeżeli chodzi o parametry. Tutaj oczywiście powtórzone jeszcze te najważniejsze informacje. Tool free to jest dla mnie najistotniejsza kwestia. Przejdźmy do zawartości. Tutaj wysuwany mamy jakby pojemnik. Jest to o tyle prościej. Możemy wyciągnąć samą zawartość. Mamy dwie gumeczki do montażu. Zawsze przyda się zapas. Mamy instrukcję obsługi. Mamy też termopad. Miły dodatek. Można zawsze nakleić na dyski i lepiej będzie odprowadzać ciepło. A w tym modelu może być niestety z tym nieco gorzej, bo nie mamy aluminium, a mamy, słuchajcie, plastik. Może zaczniemy od kabelka, tak jak myślałem. Pomimo że jest USB typu C, to w tych droższych modelach Orico montuje kable około 30 cm, za to hybrydowe, a mianowicie mamy 10 gigabitów, jeżeli skorzystamy z typu C, ale możemy zawsze wyciągnąć i typ A tutaj również jest. Z drugiej strony oczywiście typ C. Dostajemy również taki ciekawy dodatek, a mianowicie smycz do noszenia tego sprzętu albo powieszania go gdzieś na plecaku. No i oczywiście sama kieszeń zielona. Tutaj odkleimy może tą folię. To mamy błyszczące.
Sama obudowa jest w całości plastikowa. To jest błyszczący plastik, tutaj mamy matowy. Przesuwamy i otwieramy zawartość. Ciekawe, czy możemy wyciągnąć płytkę. Z tym może być gorzej. Nie zobaczymy chyba kontrolera. Obstawiam, że jest tutaj także kontroler Realteka, ale to się okaże po podłączeniu do systemu Windows. Mamy tutaj jeszcze instrukcję montażu, gdyby ktoś nie wiedział, w jaki sposób to zrobić. Dokładnie opisane również obrazkowo. Sam montaż nie jest trudny. Nakładamy termopad, dociskamy gumkę, wkładamy zaślepkę, zaciskamy. Możemy ewentualnie dołożyć tutaj, słuchajcie, również smycz i sprzęt mamy gotowy do pracy. Drobna korekta. W zestawie gdzieś w obudowie zapodziała mi się również blaszka, czyli również jest radiator w zestawie. Można go zamontować razem na termopad i lepiej chłodzić dyski SSD. A więc całość montujemy, zamykamy i sprzęt gotowy do testów. Na obudowie mamy diodę LED informującą o stanie pracy kieszeni. Prędkości, jakie oferuje kieszeń, przed chwilą widzieliście na ekranach. Wyniki są zgodne z założeniami, z oczekiwaniami, ponieważ tutaj limitem jest 10 gigabitów portu USB typu C. Jeżeli chodzi o prędkości, myślę, że 1000 MB na sekundę blisko jest dla każdego wystarczające. Oczywiście w zależności od tego, jaki SSD wrzucicie do środka, te prędkości mogą się nieco różnić. Dyski z protokołem czy z systemem, ze standardem Host Memory Buffer, czyli HMB, mogą być nieco wolniejsze, ponieważ one nie mają pamięci podręcznej, natomiast jeżeli wrzucicie dysk z pamięcią podręczną, to do tego 1000 megabajtów na sekundę, odczytu i zapisu możecie się spodziewać w każdym modelu, ponieważ zazwyczaj dyski w tych kieszeniach pracują na pół gwizdka. Ja ze swojej strony mogę tylko polecić tą kieszeń dla tych, którzy wolą mieć taką młodzieżową, nowoczesną, zieloną kieszeń, niekoniecznie super odprowadzającą ciepło, bo nie wszystkie dyski SSD też wymagają czy generują aż tyle ciepła. Na przykład seria WD Blue oferuje niskie temperatury pracy i wtedy aluminiowa obudowa nie jest wymagana. Dodatkowo otrzymujemy oczywiście sprawdzony, znany kontroler Realteka, więc z mojej strony jak najbardziej sprzęt godny polecenia. Jestem ciekawy Waszych opinii na temat kieszeni NVMe, na dyski NVMe, na dyski SSD. Czy używacie, czy zamierzacie używać i w jakie prędkości celujecie? Czy macie jakieś doświadczenia z tego typu urządzeniami? Jeżeli macie, to podzielcie się w komentarzach poniżej. Jeżeli natomiast materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście. Szerujcie, udostępniajcie też ten materiał, aby news się po sieci i pomagał innym użytkownikom wybierać właściwe produkty. Ja na koniec oczywiście tradycyjnie podrzucę Wam jeszcze kilka podobnych urządzeń przy recenzji, kilku podobnych urządzeń, abyście mogli również wyrobić sobie opinię na inne produkty ze stajni Orico i nie tylko. Hej, hej, do kolejnego materiału.